No i przyjechaliśmy do miejsca, które było naszym marzeniem podróżniczym, żeby zobaczyć. Kolejne miejsce, które zrobiło na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. Siemanko, nasz kolejny dzień w Chinach, a dokładnie w miejscowości Jiangjiang. Mniej więcej tak. Właśnie idziemy do miejsca, już wam powiem jak się nazywa, żebym czegoś nie pomylił. Huanglongdong Scenic Area. Chyba rozumiecie, o co chodzi. Idziemy zobaczyć tam piękne miejsca, następnie jedziemy w górę Awatara, następnie gdzieś dalej. Ten odcinek będzie niesamowity, także oglądaj go do końca. Dobra, dojechaliśmy, jakieś 40 minut nam to zajęło, nawet może nie. Taka podpowiedź na sam początek. O, patrzcie jak ładnie to wygląda. Po pierwsze, nie wiem gdzie mamy iść, ale tak idziemy, po prostu zmierzamy w kierunku tutaj, zobaczymy co będzie. A druga sprawa jest taka, że jeśli wybieracie się do Chin, nie zapomnijcie o tym, żeby sobie ściągnąć aplikację Alipay. Alipay tutaj się używa do wszystkiego. Totalnie wszędzie zapłacicie tym. Podłączacie do tej aplikacji swoją kartę i tylko dajecie QR kod i wszędzie się tym totalnie płaci. Bardzo proste w założeniu. Trwa to jakieś 2 minuty, a bardzo ułatwi wam życie. Bardzo. Gdyby nie ta aplikacja, którą założyłem właśnie wczoraj, ale to już w trakcie tego jak się zaczęły kłopoty, że nie mieliśmy jak zapłacić za coś, no to byśmy nie zobaczyli tyle co zobaczyliśmy wczoraj. Dzisiaj też za śniadanko od razu cyk, zapłacone. Tutaj też będzie teraz zapłacone. Bardzo prosto się tego używa. Za bilet, znaczy w sumie za 2 bilety jest 192 juany, czyli to jakieś 50 zł, po 55, jakoś tak. I w cenie mamy wejście do jaskini plus łódkę, ponieważ tam się pływa łódką, jest taka wielka. Zaraz wam pokażę jak wygląda. W ogóle musimy dołączyć do całej wycieczki, która ma przewodnika po chińsku, tylko nie my nic nie rozumiemy. Dobra, jednak się urwaliśmy, idziemy sami. Pomyślcie sobie to. Jesteście w Chinach, w jaskini. Teraz w jaskini, to macie chodnik zrobiony. Jeju. Kiczowato strasznie. Ktoś pisał w komentarzach, że ta jaskinia jest trochę taka kiczowata, ale dużo osób też było zachwyconych. Tylko wiecie, tu ciężko czytać trochę te opinie. No bo oni mają troszkę inne poglądy na różne rzeczy niż my. O. Ogólnie jaskinia, wam powiem, że jest naprawdę wielka, fajna. Popatrzcie. Nie wiem, ile dajecie radę tu zobaczyć, no bo jest ciemno strasznie. Tylko trochę te kolory takie kiczowate. Niepotrzebnie to jest wszystko na kolorowo podświetlone zamiast jednym kolorem. Dobra, im dalej idziemy, tym jest coraz ładniej. Jest naprawdę ciekawe miejsce. Idziemy teraz na łódkę. Dopłata była chyba po 10 zł, żeby się nią tu przepłynąć. No ale wyobraźcie sobie, jak ogromna musi być ta jaskinia. Ala! Tu fajnie wygląda, tak. Kurczę, szkoda, że to jest też tak ciemno. Nie mogę wam dokładnie tego pokazać. Szczerze, jak na razie bardzo mi się podoba ta atrakcja. Bardzo jest ładna ta jaskinia. Patrzcie, jaki tu most wybudowali na górze. Ale nie wiem, czy nim się chodził, zresztą jest ciemno. Ciekawe, czy tam można iść, zaraz zobaczymy. Bo chyba tu jest stop? Nie, chyba nie.
Myślałem, że tu mamy stopa i można tu iść. A może mamy? Tak, mamy. Parkujemy. No i teraz wspinaczka do góry. Którą Fajna atrakcja ogólnie. bardzo fajna. Patrzcie to. No dobra, w niektórych miejscach te kolorki na pewno dodają czegoś. No właśnie ciekawe. Czemu z dołu są, a z góry nie ma żadnego? No właśnie. Zazwyczaj jest tak, że jesteś z dołu i z No góry, tak. nie? Że to po prostu... Myślicie, że to może być kit? Jest tu ktoś, kto się zna na stalaktytach i stalagmitach? Dajcie znać. Czy to skądś musiało kapać? Znaczy, to wygląda bardzo realnie, ale Wygląda, jakby... no. No właśnie, zazwyczaj jest tak, że Ale- są jakby na suficie też takie. No nie? właśnie. To coś tu nie gra. No dobra, no. Jeśli to jest sztuczne, to i tak fajnie wygląda, no. Ale jeżeli tu jest ktoś, kto powie, że to jest naturalne, to please. Znaczy ktoś, kto wie, No. czy to jest naturalne, to niech się please odezwie. Tak, dajcie znać, bo to jest bardzo interesujące, bo wygląda to niesamowicie. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego czegoś na świecie. Także to będzie interesujące. Jeśli to może być naturalne, to sztos. W ogóle ta jaskinia jest świetna jak dla mnie. Jest ogromna. Wiecie co, no widać, że kapie na to cały czas. Ale czemu na górze ich nie ma? Tylko są na dole. Wiecie jak jest, człowiek się całe życie uczy, także jeśli ktoś nam może podpowiedzieć, dajcie znać. Czy takie rzeczy się też robią gdzie indziej. I czy to możliwe. Patrzcie na tego, jaki cienki. No jest na pewno jedna z ciekawszych jaskiń, jakie na świecie widziałem. No i cały czas tylko się idzie góra, dół schodami. Trening tu można dobrze zrobić. Chciałbym wam to pokazać, żeście nie wzięli mi za jakiegoś głupka. Bo to jest logiczne, skoro skapie z góry, kapie w dół, to i jest na dole, i jest na górze. Tam nie było. Dlatego to nas zastanawia. Dlaczego coś takiego jest? Bo w końcu po wielu, wielu latach to one się łączą ze sobą, tak jak tutaj na przykład. Dlatego nas to tak zastanawia. Wychodzimy już. Atrakcja moim zdaniem 10 na 10. Bardzo warto tutaj przyjechać po drodze, jak się jedzie w górę Awatara. Teraz łapiemy Didi, czyli lokalnego Ubera, znaczy chińskiego Ubera, nie lokalnego, tylko chińskiego Ubera. Tak jakby i jedziemy dalej. No i przyjechaliśmy do miejsca, które było naszym marzeniem podróżniczym, żeby zobaczyć. Czyli góry Awatara. Góry, gdzie dokładnie zainspirowały producentów filmu Avatar do tego, żeby zrobić coś podobnego w filmie. Idziemy najpierw zjeść obiad, a później wam powiem wszystko. Ile kosztuje tu wstęp, ile kosztuje kolejka, bo też kolejką się chcemy przejechać. Nie wiem, czy tego kolejka dokładnie stąd odjeżdża, ale zaraz wszystko będziemy patrzeć. Jestem taki podekscytowany, że tu jestem. Spełnienie mojego podróżniczego marzenia związanego z Chinami. Dobra, wyjście od osoby kosztowało coś około 120-130 zł, jakoś tak. No i tu będziemy się jeszcze dopłacić za kolejkę w środku. Zobaczcie, skanuję twarz. Cyk, jestem. Po co komu bilet, jak mogą ci twarz zeskanować i wchodzisz. Ale w Tajlandii przecież teraz też tak No, będzie. w Tajlandii na lotniskach chcą to zrobić, że wprowadzą skanowanie twarzy i wtedy będzie można, jak już będzie raz wasza twarz w systemie, to już później nie będzie trzeba w ogóle tego robić, nie wiem, czy paszportu nie będzie trzeba tam pokazywać, czy coś, po prostu będzie zeskanowana twarz i wchodzicie. Pamiętacie te sceny, jak latali? No to moi drodzy, właśnie jesteśmy tutaj, mój awatarze. Musimy sobie dzisiaj zobaczyć. Jak będzie czas, to musimy dzisiaj go zobaczyć. No i jedziemy już do góry. Nie wiem, ile dokładnie będzie wjazdu, czy to jest tylko jedna, czy więcej tego będzie. Zaraz zobaczymy. W sumie tam pokazywało, jakby miały być 3 różne, ale nie wiem. Się okaże.
Niesamowita jest natura. Kolejne miejsce, które zrobiło na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. No i moi drodzy, tak się spełnia marzenia. Patrz, jak ktoś lata dronikiem. Ja niestety swoim nie mogłem latać, bo nie mam programu. Super to wygląda. Jak Ci się podoba? Bardzo, bardzo. Ale ja byłam przekonana, że to jest w takiej większej dziczy. Ja się nie spodziewałam, że to jest takie dostępne łatwo. Myślałam, że to jest trudniej dostępne. No. Park Narodowy. Tianzi Mountain, czyli Góra Synów Niebios, to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Parku Narodowym Zhangjiajie w Chinach. Słynie z pionowych filarów skalnych, które wynurzają się z mgły, tworząc krajobraz jak ze snu. Z tarasów widokowych na szczycie rozciągają się spektakularne panoramy na gęste lasy i góry, które wyglądają jak unoszące się wyspy. Krajobrazy te stały się inspiracją dla unoszących się gór w filmie Avatar. Lepsze, no. Weź to włóż do tyłu na razie. Dobra, idziemy na kolejne punkty widokowe. Popatrzeć. Z każdej strony coś ładnego jest. Tak naprawdę. Immortal Peak. Tak, kolejne marzenie podróżnicze spełnione. No, przyjechaliśmy tutaj, nie zawiodłem się, naprawdę jest znakomicie. Pogoda nam też dopisała. Niesamowite miejsce, bardzo. W tej podróży 3 rzeczy trafiają na listę moich najpiękniejszych miejsc pod względem natury, jakie widziałem na świecie. Pustynia Danakielska, góry Awatara i trzecie wulkan Fuego w Gwatemali. Świat jest tak niesamowity, jest tak piękny. Jeśli nie widzieliście jakichś odcinków z Chin, to serdecznie zapraszam, bo myślę, że naprawdę zrobiliśmy fajnych parę odcinków, które mogą Was naprawdę zainteresować. Pokazujemy fajne miejsce, poruszamy ciekawe tematy. A stąd jutro lecimy pokazać Wam, jak wygląda fabryka w Chinach, jak ludzie pracują w fabryce i troszkę więcej opowiemy na ten temat, jak wyglądają zarobki na przykład. A później lecimy Kyoto, Tokio, Osaka i wracamy na parę dni na Phuket. Oglądajcie odcinki. A wiecie co jest najlepsze? Że znowu mieliśmy szczęście do pogody. Zapowiadali 2 dni okropnej pogody po prostu. Akurat te 2 dni, na które tutaj przyjechaliśmy do Parku Narodowego. I byłem załamany, bo wcześniej po 26-20 stopni tylko słońce. Jutro jak wyjeżdżamy, to samo. A tylko te 2 dni miały być brzydkie. Ale brzydko nie jest. Jest znakomicie. Kurczę, szkoda, że to szyba taka brudna. Ale i tak widoki. Zachód słońca się zaczyna. Teraz trzeba po prostu oglądać Awatara. No, ale Teraz się będzie fajnie oglądało. Z obejrzeniem, jak wrócimy do domu i obejrzymy na dużym Tak, ekranie, na bo telewizorku. na laptopie, to wiecie. Dokładnie tak. No, przyjechaliśmy teraz jeszcze do jednej wsi tutaj, za chwilę Wam powiem, jak się nazywa.
No idziemy sobie tutaj. Jest to w sumie miasto. No miasteczko chyba takie. No. Chociaż w tych innych miastach tutaj no to może być to wieś. może być wieś. To może być wieś w sumie. Chińska wieś, można. No. Chińska wieś, 2 miliony ludzi. Tak, tam wieś. Nie no, nie wiem ile to jest, tak mi się powiedziało. Ale tak pewnie jest. Jak w Butanie, pamiętasz? No. Co ciekawego? To samo O. Wisły, co zawsze. O, żółwie. Jak oni to mogą jeść? Pięknie, no wieczorem to musi być całkiem spoko. Ale nie mamy czasu czekać. Ze względu na to, że mamy jeszcze 2 miejsca do zobaczenia dzisiaj. A do kolejnego mamy ponad godzinę drogi. No i przyjechaliśmy właśnie do miejsca, które też niesamowicie chcieliśmy zobaczyć. I wiedzieliśmy, że jedziemy tutaj do tego miasta. Czekajcie, tylko podejdziemy z przodu. No, wow. Ale to wygląda. No powiem wam, że mają rozmach, nie ma co gadać. O, jakieś występy są, ciekawe jak tam się wchodzi. O, a pan pomaga. Co, tu bilety musimy kupić jakieś? Chyba tak. No i wchodzimy do środka, zobaczcie co tu się dzieje. Jestem zachwycony tym. To jest takie typowe chińskie miasteczko zrobione. Niesamowicie. O, patrz. Chodźmy tam. Patrzcie, co się wyprawia. Idzie jakiś ziomek. Teraz się zaczynają chyba pokazy. Ty, to jest małpa. Chyba nam się udało i trafiliśmy akurat na występy, co to będą. Patrz, nas też nagrywają. Nas też nagrywają. Ta pani. Właśnie teraz z Alą rozmawialiśmy, że tu jest tak chińsko, że wiecie, jak w takich starych czasach porobione. To jest genialna atrakcja. Niesamowicie wygląda. Żebyście wiedzieli, że to, co tam wygląda jak taki wielki hotel, wielki budynek, to nie działa w ogóle. To jest po prostu zrobiona taka konstrukcja, żeby pięknie wyglądało. To jest atrakcja turystyczna, która jest niesamowitą atrakcją turystyczną. Jesteśmy po prostu zachwyceni, jak to super wygląda. Patrzcie, tutaj bardziej tak w starym stylu zrobione. Stare chińskie domy. Atrakcja 10 na 10. Super.
Łapiemy właśnie taksówkarza. Lecimy załatwiać dalej. Chcę zobaczyć, bo żeby się nie spóźni później na pociąg, bo to będzie problem. Mamy dzisiaj 2 pociągi. Patrzcie, jak mamy podwózkę na dworzec z hotelu. VIP? No, nic. Jaki monitoring. Jesteśmy już na stacji i powiem wam tak, gdyby nas pani z hotelu nie przywiozła i byśmy zamówili taksówkę, to by było po ptokach, bo mieliśmy jechać na inną stację. W ogóle my mówimy cały czas źle jedzie. Ona mówi spokojnie, wiem gdzie jadę. No i wiedziała, a my nie. Także nam się udało. Dworzec w ogóle tu wygląda jak lotnisko. Już nie wiem, co mnie zaskoczy jeszcze w Chinach. Patrzcie to, zamiast ławek jakieś, nie wiem, ale to może być ze 100 foteli do masażu. Dobre. Na początku mamy teraz 2 godzinki, 1,5 później przerwy, no i później ponad 10 sypialnianym. Normalny pociąg. Teraz tylko tak, żeby się przejechać. Chociaż tak pójdziemy pewnie trochę kimać, bo jest bardzo mało ludzi, także będzie można spać. Jutro czeka nas bardzo intensywny ostatni dzień w Chinach. Spotykamy się z Polakiem, który tutaj mieszka, czy w Shenzhen dokładnie. Ma nawet polską restaurację. I pokażę nam fabryki, jak wyglądają, bo też się tym tutaj zajmuję właśnie, czyli handlem. No, pogadamy nam, poopowiada, powie co i jak. Myślę, że szykuje się naprawdę bardzo interesujący odcinek. A może nawet i 2, ale to zobaczymy jutro. Bo to jest parę tematów. 11 w nocy, pierwszy stop. Teraz musimy czekać do 12:30 aż na kolejny pociąg. No i okazało się, że nie odjeżdżamy tutaj z tego samego miejsca, tylko musimy iść jakoś gdzieś zupełnie gdzie indziej, na inną stronę dworca i musimy iść tak naokoło, że mamy 2 km tam prawie. I całe szczęście, że był taki kumaty dość trochę pan policjant na tym i pani z obsługi. Po angielsku nawet coś tam mówiła. Tak, i tak próbowali i w końcu nam wytłumaczyli. Także dobrze, idziemy tam. W ogóle wam nie mówiłem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscowości Gangsha. Żyje coś około 11 milionów ludzi. 30 000 kroków. Ogólnie było troszeczkę mniej, ale jak już widziałam, że brakuje do 30 000, to chodziłam tutaj kawałek, żeby, wiecie, żeby dobić. Takie tam na wyjeździe 20 km dziennie. To dobrze, bo jemy beznadziejnie, więc żeby to się jakoś równoważyło. Beznadziejne jedzenie. Chcielibyśmy jeść dobrze, ale się nie da. Beznadziejnie w sensie tłuste, niezdrowe, nieodżywcze, absolutnie. Już jesteśmy zniszczeni. Trzeba nam snu. Mamy 10 godzin trasę, także super. No, jest nasz pociąg. O, ty, patrz. Tak, widziałam, że tak jakby nie jest... To nie są kuszetki takie normalne, tylko otwarte. O, ciekawe. Gorzej, głośno. Dużo gorzej. Mamy wagon 6, czyli za... O, tu się zamyka, ty mamy może spoko. Ale śmierdzi, co? Poduszko sać. No i dojeżdżamy już do Shenzhen. W ogóle sam Shenzhen się znajduje bardzo blisko już Hongkongu, żebyście wiedzieli. Graniczy z Hongkongiem praktycznie. Znaczy graniczy. Nie praktycznie, tylko graniczy. No tutaj ze stacji odbiera nas Piotr, którego poznacie w kolejnym odcinku. Trasa nie była lekka. Ja ogólnie lubię jeździć pociągami, lubię spać w pociągach. To mieliśmy 2 niedźwiedzi. Plus jeszcze jeden charkał, pierdział, ciamkał. No ale oni w Chinach tak tu mają. To dla nich to jest bardzo normalne. Dlatego nie wiem. Dlatego stąd spadamy.
Tak, jeszcze jeden dzień w kolejnym odcinku, prawdopodobnie, znaczy w kolejnym jeszcze będziemy tutaj w Shenzhen, to zobaczycie co tu się dzieje. Pojedziemy odwiedzić prawdopodobnie fabrykę jakąś, żebyście zobaczyli jak wygląda praca w fabryce, a później lecimy już do Japonii. To było tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, komentarz, lajka. Pozdro. Patrzcie, wszystkie skutery, wszystkie elektryczne. Nie można tu w ogóle w Shenzhen mieć spalinowego skutera. Tak, jeżeli mówimy o samochodach, tak? Czyli samochód, który by sobie chciał przejechać Hongkong, Shenzhen, czyli wyspa i kontynent, no to niestety musi mieć dwie blachy, no i te blachy kosztują w granicach na polskie około od $500 000 złotych minimum. Tu jest tyle rzeczy ciekawych, że żałuję, że nie mam miejsca w plecaku, bo jest tak tanio ten sprzęt cały.